Szanowni drodzy Państwo, partnerem niniejszego odcinka jest firma Plaion, wydawca gry Kingdom Come: Deliverance 2. I intend to wage war, not parley. We need more people. The best thing would be to recruit from your old comrades. PEGI 18. Akcja owej gry rozgrywa się w średniowiecznych Czechach. I my dzisiaj pokażemy Państwu kilka miejsc, gdzie ta gra się toczy, ale również pokażemy Wam kawał historycznych, także średniowiecznych Czech. Oglądajcie. Szanowni Państwo, moi drodzy, wokół mnie winnice otaczające Kutną Horę. Doprawdy ciężko rozstać się z tym wspaniałym miastem. To jest perełka niezwykła. Mam wrażenie, że pokazaliśmy owo miasto dość dobrze, a w każdym razie starannie w poprzednim odcinku. A w odcinku tym chciałem Wam udowodnić, że kraj środkowo-czeski pełen jest różnych innych atrakcji, więc dzisiaj będziemy podróżować niespiesznie, podróżować pokonując bardzo umiarkowane dystanse, byście mogli zobaczyć Wy, ale też i ja bym mógł zobaczyć wprzódy, a potem Wam to pokazać, jakie też skarby kryje w sobie ten kraj, środkowe Czechy. Jeden już znamy, Kutna Hora, a teraz reszta środkowo-czeskich wspaniałości. Miasteczko Sedlec. Dzisiaj są to przedmieścia Kutnej Hory i jej administracyjna część. Ale kiedyś to Sedlec był ważniejszy. Kutna Hora niezwykle się rozrosła, kiedy to odkryto tam złoża srebra. A wcześniej to właśnie tutaj toczyło się życie. Zwłaszcza, że to właśnie do tego miasteczka już w XII wieku przybyli cystersi. I to było pierwsze miejsce na terenie Korony Świętego Wacława, gdzie cystersi dostali ziemię, gdzie wznieśli klasztor, no i do szczęścia już brakowało im tylko okazałej świątyni. No i to z czasem też się stało. Wznieśli świątynię, ona stoi, a my możemy wejść do środka. Świątynia ma architektoniczną formę katedralną. Zaczęto ją wznosić w wieku XIII, a budowę, jak na takiego olbrzyma, zakończono dość szybko, bowiem w wieku XIV. W wieku XVIII poddano wnętrza rekonstrukcji, nadając im styl, to się nazywa gotycki barok. No i tak stoi do dziś. Rzecz jest wpisana na listę UNESCO. Cała Kutna Hora jest wpisana na listę UNESCO. A do tego tutaj w Sedlcu owa świątynia na tejże chwalebnej liście się znajduje. W XVIII stuleciu z okazji 600-lecia opactwa papież przysłał do Sedlca niezwykły dar. 2 przeszklone, bogato inkrustrowane, złocone sarkofagi, a w nich szkielety 2 świętych, świętego Feliksa oraz świętego Wincentego. To jest właśnie Wincenty. Jego szkielet jest odziany bardzo godnie. Na czaszkę ma nałożoną maskę pośmiertną, a na skronie ma założony wieniec laurowy. I właśnie w takiej formie przysłał to papież. Ów sarkofag jak stał, tak stoi. W miejscowości Sedlec w czasach średniowiecznych wzniesiono jeszcze jedną świątynię. To jest budowla dzisiaj nosząca barokowe z zewnątrz kształty. Nie jest to już kościół jako taki, gdyż został on zdesakralizowany. Przy kościele, jak to kiedyś było, mamy cmentarz. Ale na tym cmentarzu zaczęło dość szybko brakować miejsca, więc wybierano kości i poczęto je składować pod ziemią, bo taka jest tradycja chrześcijańska. I to był zaczątek rzeczy jedynej w swoim rodzaju, mianowicie osuarium.
Te piszczele i czaszki kiedyś po prostu tutaj leżały, ale w XIX wieku artysta Franciszek Grind dostał zlecenie od książąt Schwarzenberg, by nadać temu jednorodną formę z wykorzystaniem owych kości. Czyje to są kości? No poza tym, że są to kości nieboszczyków. To są kości ofiar epidemii dżumy, ofiar wojen husyckich, ofiar wojny 30-letniej, która spustoszyła Czechy. No i wszystko jest niemal z tych kości. Z kości jest żyrandol, z kości jest również herb książęcy Schwarzenbergów. Czy to jest kaprys artysty ekscentryka? Można tak powiedzieć. Ale przede wszystkim ma to służyć jednej, jakże ważnej refleksji. Memento mori. Opuściliśmy już wspaniałą Kutną Horę, ale tylko po to, by pokazywać wam dalsze wspaniałości, bardzo blisko miasta. Jesteśmy w dalszym ciągu w kutnohorskim powiecie, w wiosce, która nazywa się Maleszów. Mówiłem wam odcinek wcześniej o rodzie Ruthartów, bardzo bogatych kutnohorskich mieszczan, którzy wzbogacili się na handlu srebrem. I właśnie tutaj, w Maleszowie, mamy rodzaj posiadłości, fortecy średniowiecznej, która również do Ruthartów należała. To jest dzisiaj prywatna własność. Tutaj mieszkają ludzie, ale oni to udostępniają. Zatem, po pierwsze, to miejsce jest również bardzo ważne w grze Kingdom Come. W związku z tym przyjeżdżają tutaj nie tylko amatorzy gry, przyjeżdżają tutaj również amatorzy historii. Odbywają się tu rekonstrukcje historyczne, turnieje rycerskie, no i w ogóle można to wynajmować na szczególne okazje, wesela, imprezy. Przepiękne, średniowieczne miejsce. Spójrzcie na te okna, spójrzcie na te mury, spójrzcie na te drewniane blanki. To wszystko wygląda niemal tak, jak przed wiekami. A jak wyglądało dokładnie w czasach średniowiecza, no to już do Kingdom Come was odsyłam. W tym miejscu widzimy niejako architektoniczne spotkanie dwóch epok. Ten budynek od frontu, nie mówię o murach obronnych, one są średniowieczne, ale sam budynek, co widać po oknach, jest renesansowy. No i tam jeszcze mamy renesans, to otynkowane, a tutaj kamień i gotyk, wczesne średniowiecze. W czasach komunizmu to było w środku wypatroszone i służyło jako magazyn zboża, coś w rodzaju silosów. No pewnie dzięki temu przetrwało. Teraz, jak wspominałem, jest w rękach prywatnych. Wszystko jest oblane wodą, ale to jest sztuczny zbiornik, coś w rodzaju zbiornika retencyjnego. To właśnie to uchroniło Kutną Horę i okolice przed powodzią. Stan wody w tej chwili ogromny. A teraz pokażę wam, jak najbliższe okolice tego są wykorzystywane. Mówiłem o zlotach fanów historii. No i zaraz naszym oczom ukaże się coś w rodzaju husyckiego obozowiska. Spójrzcie na te namioty, no i zobaczcie na przykład ową flagę z kielichem. Tak, to są Husyci. Tam się odbywają również rekonstrukcje. To jest w ogóle tak wspaniale pomyślane, po pierwsze zachowane, po drugie urządzone, po trzecie służące ludziom, mimo że w rękach prywatnych. Przed chwilą, niesiony wartkim potokiem narracji oraz strumieniem świadomości, połączyłem wczesne średniowiecze z gotykiem. No tak naprawdę średniowiecze, bo wczesne średniowiecze to styl romański. No ale czy takowe gotyckie odrzwia są złe? Czy one są gotyckie? Nie ma łuku, ale chyba tak. To jest najstarsza część budynku. To jest miejsce, które również można wynajmować. No, tu mamy prawdziwe cacuszko. Mamy mianowicie średniowieczne palenisko. Owe naczynia pewnie nie są oryginalne.
to jest rekonstrukcja, ale kiedyś owe naczynia wyglądały tak samo. To wszystko jest okopcone, więc tutaj się naprawdę gotuje. Mamy wspaniały miech. No i wyobraźcie sobie te ławy, te stoły pełne jadła, pełne trunków, mnóstwo ludzi. No, biesiadowanie w takim anturażu to prawdziwa gratka. Obozowisko akurat dzisiaj puste, ale ono przyjmuje gości przez cały rok. To się fachowo nazywa anglosaskim terminem glamping, czyli rodzaj namiotu z drewnianą podłogą, z łóżkami, z klimatyzacją albo i ogrzewaniem. No i można tutaj w komfortowych warunkach spać. A jak człowiek zrobi się głodny albo spragniony, to z tych namiotów ma kilka metrów do przejścia, bo tutaj działa karczma, ponieważ gości nie ma. Ta karczma zamknięta, ale jest inne miejsce w pobliżu, które zaraz otworzy dla nas swe podwoje. Browar w Maleszowie działał już na pewno w wieku XVI. No i jak widać na tym zdjęciu, działał również w roku 1928. Ale po II wojnie światowej przestał działać. Ale mamy tu znowu browar. Nazywa się to Przyjacielski Piwowar Maleszów, czyli przyjacielski browar maleszowski. Jest to rodzaj mini browaru, no i przeróżne rzeczy tutaj robią. Również te modne style, czyli mamy Indian Pale Ale, mamy American Pale Ale, mamy żytni leżak, no i mamy coś, po czym mym zdaniem najlepiej sprawdzać, jak też browar funkcjonuje. No, świetli leżak, czyli rodzaj lageru w stronę stylu pilzneńskiego. No i ten niby najpowszechniejszy styl na świecie, mówię teraz o pilzneńskim, jest zarazem najtrudniejszy do zrobienia. Więc jeśli gdzieś mam sprawdzić jakość mini browaru, to nie zamawiam Indian Pale Ale na przykład, tylko na początek zamawiam sobie właśnie piwo w stylu pilzneńskim. Piana jeszcze jest, to już chwilę tutaj stoi, ale piana jest ważna i konsystencja piwa. Piwo w Czechach, jak się bierze pierwszy łyk, to jakby śmietanę człowiek miał w ustach. Ono nie jest nagazowane, ono nie jest zbyt zimne. Wspaniałe. Wiborne piwo. Mam tutaj małe przekąseczki, mianowicie pomidorowego tatara, wybór czeskich serów i czeskich wędlin i taki paluszek z ciasta francuskiego. W końcu jajka poszowane z łososiem pływające w sosie holenderskim. No i można się tutaj napić piwa, a nawet trzeba, ale można też kupić sobie jakieś pamiątki. Ja się im przyjrzałem, no i jakież to są piękne rzeczy. Muszę wam triczko, czyli miejscowego t-shirta pokazać. Jest dzieciątko Franz Józef, jest dojrzały Franz Józef i viribus unitis, czyli wspólnymi siłami. Ta maksyma idealnie oddaje też ducha owego browaru. Przyjacielski piwowar, przyjacielski. Wspólnymi siłami dochodzi się do pięknych rzeczy. Teraz moja kolej, by coś dla Państwa ugotować, ponieważ jestem najedzony wielce, no, owe przekąski były dość konkretne, więc będę gotował niespiesznie, gdyż nie jestem łapczywy, ponieważ nie jestem głodny. Robienie zakupów, jak człowiek jest głodny, i gotowanie, jak człowiek jest potwornie głodny, to źli doradcy. Głód sprawia, że kupujemy za dużo, zbyt raptownie gotujemy i efekty nie są oczekiwane. Natomiast efekt musi być niezwykle oczekiwany, ponieważ chcę zrobić danie kanoniczne dla Republiki Czeskiej całej. Mianowicie smażony syr, to będzie specyficzny rodzaj sera, mianowicie hermelin. Hermelin, czyli ser miejscowy camemberowaty. Oczywiście i inne sery są smażone, ale hermelin smażony to jest coś. No i zawsze do smażonego sera, wszystko jedno, czy to jest hermelin, czy nie hermelin, podaje się
tatarską omaczkę. Tatarska omaczka to jest sos tatarski, który gotowy można tutaj w każdym sklepie kupić, ale pokażę wam, jak bardzo łatwo zrobić takowy sos samemu. Bazą do tego sosu jest po prostu majonez. No i teraz kolejne składniki. Trzeba dodać tutaj trochę musztardy, trochę dla przełamania smaku. Ja akurat najbardziej lubię musztardę francuską w typie, taką à la Dijon, gdyż ona ma najbardziej wyrazisty, zdecydowany smak. No i dodatki. To jest szalotka, może być równie dobrze cebula. To są pieczarki marynowane, pokrojone w kosteczkę. To jest ogórek konserwowy pokrojony w kosteczkę, a to są posiekane kapary. I teraz to wszystko wrzucamy do środka. I trzeba to jeszcze doprawić sosem typu Worcester, zwanym w niektórych kręgach Worcester. Poprawna nazwa to Worcester. Trochę soli już nie trzeba, Worcester jest słony. I teraz to wszystko trzeba po prostu wymieszać. I mamy tatarską omaczkę w rzeczy samej, w dodatku własnoręcznie przyrządzoną. Co nieprzyjemnego może nam się przydarzyć podczas smażenia sera? Ano ów ser może się na patelni pod wpływem ciepła rozpłynąć. No więc w knajpach z reguły mają gotowe już opanierowane sery i wyjmują je wprost z lodówki albo wprost z zamrażarki. Natomiast jest jedna sztuka, którą podpatrzyłem w Czechach, która sprawi, że ser, mimo że nie jest z lodówki, nie powinien się rozpłynąć. Zaczynamy od tego, że przecinamy ów ser wzdłuż na dwie części. I teraz zdarza się, że taki ser wzbogacany jest szynką. Mam tu szynkę nie byle jaką. To jest mianowicie praska szunka. Osy, proszę się ode mnie odczepić. Praska szunka to jest szynka z apelacją, doskonała szynka. Kiedy wkroczyła żandarmeria do domu Alfreda Redla, pułkownika Redla, który był zdrajcą na usługach carskich, a był w sztabie wojsk austro-węgierskich, to jak opisuje Egon Erwin Kisz, znaleziono u niego przysmaki z całej monarchii, między innymi praską szynkę. Praska szynka jest świetna i krucha. Zresztą nawet w niektórych częściach Włoch, te, które były w Austro-Węgrzech, do dzisiaj taką szynkę gotowaną nazywa się prosciutto di Praga. Teraz tak, musimy wykroić kółka, które będą odpowiadać wielkością gomułki sera. Te są dobre, więc wycinam sobie 2 kółeczka szynki praskiej. Ona jest naprawdę kruchuteńka. I teraz owo kółeczko umieszczamy tutaj. Jak widzieliście, szynkę przykleiłem do tej części, która jest środkowa, czyli nie tej z pleśnią. Ona się przyczepiła. No i teraz, żeby ciasto było właściwe, żeby w ogóle było ciasto, trzeba je zrobić. A owo ciasto ma zapobiec wypływaniu sera. Panieruje się normalnie taki ser, po prostu jak kotleta, czyli w mące, w jajku i w bułce tartej, ale wtedy on musi być bardzo zimny, smażony. A tutaj tym środkowym elementem panierunku będzie ciasto. Zatem tutaj mam mąkę. Wydaje mi się, że jedno jajko wystarczy. Jajo w środku. No i płyn. Trochę soli, rzecz jasna. Normalnie dodaje się do tego mleko, ale mleko... Dlaczego mleko? Skoro jesteśmy przy browarze, to dodamy do tego nieco piwa i zrobimy luźne ciasto. Nawet trochę luźniejsze niż na naleśniki. Ciasto ma konsystencję śmietany. Tak, jest trochę rzadsze niż ciasto na naleśniki. Słyszycie ten dźwięk? Tutaj się rozgrzewa olej na patelni.
musi się dobrze rozgrzać, bo to akurat trzeba włożyć na gorący bardzo olej. Jak będzie zbyt zimny, to się rozpłynie. A teraz panierujemy. No, klasyka. Czyli najpierw mąka. Teraz rzeczone ciasto. Dokładnie. I teraz bułka tarta. Przyciskamy dużo bułki tartej. To już łapą najlepiej. I jeszcze raz. Jeszcze ciasto i bułka tarta. Trzeba oczywiście tę bułę jeszcze dłońmi dobrze przycisnąć. Tak, dużo panierki, ale ta część świata to jest właśnie wesoły świat panierki. Wszędzie tutaj panierka, strouchanka po czesku, czyli bułka tarta jest ważna. O, jakiś biedny owad chyba wpadł do tego, ale to oznacza po tym, jak skwierczy, że olej jest rozgrzany. Smażymy z obu stron. Gotowe, rumiane, nic nie wypłynęło ze środka. To jest naprawdę dobry sposób. Oczywiście należy to wyłożyć na ręcznik papierowy, jak wszystko, co było w dużej ilości tłuszczu smażone, choć, szczerze mówiąc, to i tak jest sam tłuszcz w zasadzie. Bo zaraz zobaczycie, co jest w środku, jak to rozkroję. Ser, żeby był dobry, musi być tłusty. Ale to jest akurat miejsce, w którym należy porzucić liczenie kalorii. Myślę o Czechach. No, jeśli nie przyjeżdżamy tutaj na rok, to można sobie na kilkanaście dni szaleństwa pozwolić. Dobra, bierzemy takiego jednego hermelinka. Którego? Mniej rumianego, bardziej rumianego? A oba są ładne. Weźmy sobie tego pierwszego. I żeby wszystko było tutto completo, to jeszcze do tego domowa tatarska omaczka, a żeby jeszcze wszystko było już absolutnie korekt, to pokażę Wam owo wspaniałe, płynne wnętrze. To mogło wypłynąć, ale nie wypłynęło dzięki sztuczce z ciastem. Ale za chwilę będę już zakazeinowany, zaklejony, więc przestanę do Was mówić. Ano, veľmi dobre. Naszym punktem odniesienia jest dzisiaj Kutna Hora. Z niej wystartowaliśmy. No i chciałem Wam pokazać piękne miejsca koło Kutnej Hory, no ale mamy tutaj coś, co Francuzi nazywają embarras de richesse, czyli kłopot wynikający z nadmiaru bogactwa, bo wokół Kutnej Hory, a mówiąc precyzyjniej wokół Pragi, bo jesteśmy w środkowych Czechach i Praga jest bardzo blisko stąd, otóż wokół Pragi jest multum wspaniałych miejsc. No są Podjebrady, to stamtąd pochodził słynny król Jiří z Podjebradów, pochodził stamtąd również niezasłużenie mniej słynny jego syn, Boczek IV. Jest Kolin z przepięknym rynkiem, z cudowną synagogą i mykwą, ale jest również Nymburk, więc postanowiłem przyjechać do Nymburka. Pięknie położone miasto, leżące nad Łabą. Miasto bardzo stare, bo założone w XIII wieku, ale średniowieczny układ architektoniczny się nie zachował, bo miasto zostało zrujnowane kompletnie w czasie wojny 30-letniej. No, są niektóre gotyckie budowle, takie jak owa świątynia, ale co najważniejsze, swe dzieciństwo sielskie i anielskie w Nymburku spędził Bohumil Hrabal. Wspomnienie Boczka IV niezwykle pobudziło mnie gastrycznie. Zasięgnęliśmy języka, no nie była to być może reprezentatywna sonda przeprowadzona na 1000-osobowej grupie ludności, ale kilka spytanych osób powiedziało nam, że koniecznie musimy iść właśnie tu, lokal u Gregoru. Ów lokal, choć nie pod tą samą nazwą, działa w tym samym miejscu
od przeszło 100 lat. Zatem Hrabal z pewnością tutaj był, gdyż spędził on w Nymburku nie tylko dzieciństwo. No dobra, urodził się w Brnie i tam z dziadkami mieszkał przez pierwsze 3 lata swego życia. Ale potem ze swoją mamą i ze swoim ojczymem przeniósł się właśnie tutaj, do Nymburka. Zresztą ów ojczym go usynowił i dał mu swoje nazwisko. I wyjechał stąd dopiero na studia do Pragi, więc Hrabal musiał tu być. Pytanie, czy jadł to samo? Mógł, gdyż tutaj się wiele nie zmienia. Już wam pokazuję owe ekstatyczne rzeczy, które mam przed sobą. Zacznijmy od tego. To są haluszki z bryndzą, z wędzonym mięsem i z takimi skwarkami z cebulki. Jak widzicie, to jada się nie tylko na Słowacji, również w Czechach. Haluszki, no, od słowa galuszka madziarskiego. To jest rodzaj szpecli, kluski jadane w całej środkowej Europie. To jest wspaniałe i tak naprawdę na to się ostrze najbardziej. Mianowicie ledwinki, czyli nereczki, cynaderki. Moja mama i babunia robiły bardzo podobnie cynaderki w takim właśnie lekko zasmażanym, szarym sosie. I zawsze do tego był ryż. Ryż podduszony na maśle. To, żebyście nie myśleli, że w sprawie hermelina kłamałem. To jest po prostu smażony hermelin. On nie jest panierowany, no więc musieli go wyjąć z zamrażarki i położyć na patelnię. Inaczej by się rozpłynął. No a to wygląda po prostu jak dzieło sztuki. To jest daniel. To są kotleciki z daniela, usmażone dokładnie tak, jak brzmiało zamówienie. Medium rare. Dobrego mięsa nie ma sensu męczyć zbyt długą obróbką termiczną. Teraz już wam mówię nereczki. No, prawie jak u mnie w domu. Nakminowane, cudowne. Moi drodzy, zobaczcie, co jest napisane tutaj na tym kuflu. Postrzyżyńskie. I to wprowadza nas w kolejny, niezwykle ważny, nymbursko-hrabalowski temat. Z punktu widzenia literatury najważniejszy, wręcz nieśmiertelny jest browar w Nymburku. Jest on również bardzo ważny z punktu widzenia piwowarstwa, ponieważ jest w dalszym ciągu działającym i świetnie prosperującym browarem. Ale to właśnie tutaj Hrabal spędził swoje dzieciństwo. Jesteśmy w słodowni. Tutaj mamy jęczmień namoczony, który zamieni się w słód. A kto był szefem słodowni w Postrzyżynach? No, szefem słodowni był stryj Pepin. To właśnie tutaj stryj Pepin szalał i zasypywał wszystkich potokami swych, jakże śmiesznych czasami, słów. Pamiętajcie, że tu chodzi o książkę Postrzyżyny, ponieważ film Mencla był realizowany gdzie indziej. Był realizowany na Morawach, ale to jest prawdziwe miejsce. To właśnie tutaj młody Bohumil pętał się, niezwykle grzał ochoczo swoje kości w słodowni, tam dalej na kolejnym etapie produkcji, bo tam jest ciepło. Zresztą tych miejsc jest tutaj kilka. Popisową sceną Postrzyżyn, zarówno w książce, jak i w filmie, jest ta, kiedy mama Hrabala, Marii Bożena, wspina się na komin. Już wiemy, że filmu nie kręcono tutaj, zatem to nie był żaden z miejscowych kominów. Dlaczego filmu nie kręcono tutaj? No dlatego, że ten browar cały czas działał, a ten browar w Daleszycach na Morawach nie działał, więc był gotowy plan filmowy. Więc któryś z miejscowych kominów. Na 100% nie był to ten komin zakończony ową metalową konstrukcją. To mógł być ten niższy. On kiedyś był znacznie wyższy i to mógł być on. Ale jest jeszcze jedna hipoteza, która, jak twierdzą hrabalolodzy, ale i pracownicy browaru, mógł być to komin już w ogóle dzisiaj nieistniejący. Otóż kiedyś piwo transportowano w drewnianych beczkach. Zatem każdy szanujący się browar miał
na miejscu wytwórniowych beczek. Te beczki po prostu wypalano, składano, smołowano. Tu stał budynek smołowni i ten budynek miał swój komin. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, co mama Hrabala widziała z komina, to rzeczywiście jest to najbardziej prawdopodobna koncepcja, bo stąd widać dokładnie Łabę i widać dokładnie Stare Miasto. Tak, to mógł być komin, którego już nie ma, ale książka jest i będzie wiecznie. Hrabal nie był łasy zaszczytów, dlatego też tablica pamiątkowa poświęcona jego pobytowi w tym miejscu w latach 1919-1947 umieszczona jest na dość dziwnej jak na tablicę pamiątkową wysokości, ale wszystko wyjaśnia nam cytata z Hrabala. Mówiąc po polsku, owa cytata brzmi tak: ja żadnej tablicy nie chcę, ale jeśli już, to tylko taką, która jest umieszczona na wysokości, na której sikają psy.